Straciłam ich obu. Jednego, bo tak naprawdę nigdy do mnie nie należał. Drugiego, bo nie potrafił poczekać nawet jednej nocy. Wtedy wydawało mi się, że przegrałam wszystko. Później zrozumiałam, że jeden z nich prowadził paskudną grę. Brał odwet za coś, o czym nie miałam pojęcia. Za historię, która nie była moja, a ja byłam tylko miejscem, w którym ją rozgrywał. A drugi był naprawdę dobry, tylko nie potrafił zostać. Tej samej nocy szukał ukojenia w innych ramionach. Ja chciałam tylko jednego, nie kłamać. I właśnie przez tą prawdę straciłam ich obu. Byłam wtedy młoda, nie tyle naiwna, co po prostu jeszcze nie wiedziałam, jak czytać ludzi. Pracowałam w miejscu, gdzie codziennie spotykało się wiele osób. Rozmowy, śmiech, zwykła codzienność. I gdzieś w tym wszystkim on. Nie był kimś wyjątkowym na pierwszy rzut oka, ale był lubiany, zawsze otoczony ludźmi, zawsze w centrum. A jednak zaczęłam łapać na sobie jego spojrzenia, krótkie, ukradkowe. Jakby nie chciał, żeby ktoś zauważył. Kiedy nasze oczy się spotykały, odwracał wzrok. Za każdym razem. I to właśnie mnie przyciągało. Może coś mu się podoba, pomyślałam kiedyś. Ale kiedy byłam bliżej, kiedy rozmawialiśmy, był zupełnie inny, chłodny, zdystansowany, jakby mnie nie widział. Z innymi dziewczynami potrafił żartować, śmiać się, być swobodny. Ze mną nie. I wtedy zaczęłam się zastanawiać, co jest ze mną nie tak. Nie rozumiałam, że to nie ja, że to była gra. Gra, w którą nawet nie wiedziałam, że gram. Im bardziej się wycofywał, tym bardziej chciałam zrozumieć, co się dzieje. Im mniej dawał, tym więcej ja chciałam dać. I nawet nie zauważyłam, kiedy przestałam widzieć siebie, a zaczęłam widzieć tylko jego. I wtedy właśnie któregoś dnia poznałam tego drugiego. Nie wiedziałam jeszcze, co tego będzie. Był po prostu kimś, przy kim dobrze się czułam. Spokojnym, uważnym, takim, przy którym można było odetchnąć. Z nim wszystko było prostsze. Rozmawialiśmy, śmialiśmy się. Czas płynął inaczej, kiedy był obok. Nie wiedziałam jeszcze, że dla niego to było coś więcej. Od pierwszego dnia wiedziałem, powiedział kiedyś, patrząc na mnie z powagą, która mnie wtedy trochę zawstydzała. Przecież się nie znaliśmy prawie. Wiedziałem, że to ty. Uśmiechnęłam się tylko. Nie potrafiłam odpowiedzieć tak samo. Może dlatego, że on już biegł, a ja dopiero stawiałam pierwsze kroki. Był szczery, a może aż za bardzo? Zbyt szybko mówił o przyszłości. Zbyt szybko widział nas razem. I chociaż było w tym coś pięknego, to było też coś, co mnie trochę przerażało. Nie wiedziałam wtedy jeszcze wszystkiego. Nie wiedziałam, że jego życie nie było takie proste, jak mi się wydawało. Że gdzieś obok był jeszcze ktoś. A może to on był jeszcze gdzie indziej? Nie pytałam. Może nie chciałam wiedzieć. Wiedziałam tylko jedno, że przy nim czuję się dobrze i że ludzie wokół zaczęli nas widzieć razem. Jego rodzice patrzyli na mnie tak, jakby już podjęli decyzję za nas. Pasujecie do siebie, powiedziała kiedyś jego mama z uśmiechem, który był bardziej pewnością niż pytaniem. Może naprawdę byśmy pasowali. Może wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby nie to, co wydarzyło się później. Było w tym wszystkim coś jeszcze, coś, czego wtedy nie rozumiałam. Zrozumiałam, że jego rodzice nie chcą, żeby był z tamtą dziewczyną. Nie mówili tego wprost, ale było to w spojrzeniach, w półsłówkach, w ciszy między zdaniami. A ja chciałam być w porządku. Któregoś dnia spotkałam ją przypadkiem.
To była jedna z tych sytuacji, kiedy można było spokojnie porozmawiać. Zebrałam się w sobie i spytałam, czy coś was łączy? Bo nie chciałabym być pomiędzy wami. Spojrzała na mnie spokojnie. Nawet się uśmiechnęła. Nie, skąd? Absolutnie nie. Uwierzyłam, bo chciałam uwierzyć. Nie wiedziałam wtedy, że prawda nie zawsze przychodzi wprost. Nie wiedziałam, że czasem ktoś mówi jedno, a robi wszystko, żeby było zupełnie inaczej. Dopiero później zrozumiałam, że ona nie powiedziała mi wszystkiego, że gdzieś obok toczyła się historia, której nie widziałam i że ja byłam tylko jej częścią. Był taki dzień, taki wieczór, kiedy wszystko musi się wyjaśnić. Czułam to. W powietrzu było coś ciężkiego, jakby coś miało się skończyć albo zacząć. I wtedy podszedł do mnie ten pierwszy. Złapał mnie za rękę. Tak nagle, zdecydowanie, jakby nie chciał już dłużej czekać. Czy ty nie rozumiesz, że ja chcę być z tobą, tylko z tobą? Spojrzałam na niego i wtedy uwierzyłam. Może nie tyle w niego, tylko w to, co chciałam zobaczyć. Tak, rozumiem, odpowiedziałam cicho. I w tej jednej chwili wszystko się przesunęło. No ale był jeszcze ktoś. Ktoś, kto przyszedł tego samego dnia. Z uśmiechem, którego nie zapomnę. Był szczęśliwy, spokojny, jakby już wiedział, że wszystko jest na swoim miejscu. Może nawet chciał powiedzieć coś więcej. Może miał w planach coś, co zmieniłoby wszystko. Ale ja już byłam po tej rozmowie, po tamtych słowach. I wtedy zrobiłam coś, co wydawało się najuczciwsze, najbardziej prawdziwe. Spojrzałam na niego i powiedziałam: kocham kogoś innego. Nie mogę ci powiedzieć, że mogę być z tobą. Nie powiedziałam tego, żeby go zranić. Powiedziałam to, bo chciałam być szczera, bo wierzyłam, że tak trzeba. On nic nie powiedział, tylko spojrzał na mnie inaczej niż wcześniej i odszedł. A ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że w tej jednej chwili zniszczyłam po prostu wszystko. Moja siostra, nawet nie wiedząc o tym, stała się wtedy miejscem, gdzie spotkały się dwie historie. Tego samego dnia przyszli do niej obaj. Najpierw ten drugi. Usiadł obok niej i po prostu się rozpłakał. Nie rozumiem, powiedział cicho. Dlaczego są takie dziewczyny? Nie wiedział jeszcze wszystkiego. Nie wiedział, co wydarzyło się chwilę wcześniej. Wiedział tylko jedno, że coś się skończyło. A potem przyszedł drugi. Spokojny, jakby nic się nie stało. Nie rozumiem, o co jej chodzi, powiedział. Czego ona właściwie ode mnie chce? I w tym jednym dniu zdarzyły się dwie zupełnie różne prawdy. Jedna szczera, druga taka, która nigdy nią nie była. A ja stałam gdzieś pomiędzy nimi, nie rozumiejąc jeszcze, co tak naprawdę się wydarzyło. Ten, który był tak bardzo we mnie zakochany, szukał jeszcze tej samej nocy, ukojenia gdzie indziej, w ramionach tej samej dziewczyny, o którą wcześniej pytałam. Nie wiedziałam tego od razu, dowiedziałam się później. Ostatni raz odezwał się do mnie krótko, że wyjeżdża do innego miasta. I tyle. Później przyszła wiadomość, która domknęła wszystko. Była w ciąży. Pobrali się i słuch o nim zaginął. Na ten drugi, ten, który szeptał mi do ucha, że chce być ze mną, w końcu powiedział prawdę. Nie chcę z tobą być. I to był moment, kiedy wszystko stało się jasne. Za późno. A ja długo zastanawiałam się, co by było, gdybym wybrała inaczej. Miłość nie powinna być zagadką. Z czasem zaczęłam rozumieć coś jeszcze. Że ktoś, kto tak szybko szukał kojenia,
jak ten drugi chłopak. Tak samo szybko mógłby szukać go gdzie indziej, gdybyśmy się później nie zrozumieli. A ktoś, kto nie potrafi być prawdziwy od początku, nie nauczyłby się tego nagle później. I wtedy pierwszy raz pomyślałam, że może niczego nie straciłam. Może zostałam przed czymś ocalona, bo życie miało dla mnie coś innego. Życie miało dla mnie kogoś, kto został ze mną na zawsze. I to był najlepszy wybór.